Ford Focus ST albo RS, Renault Megane RS, Peugeot 308 GT, Honda Type R, Mazda MPS trójka albo Opel Astra OPC. Ale to były czasy, co? Piękne czasy hot hatchy, które już niestety nie wrócą. Pozostały niedobitki i jeden z tych niedobitków jest dzisiaj u nas w garażu, a zaraz będzie na podjeździe. Król hot hatchy. Od niego wszystko się zaczęło i oby na nim się nie skończyło. Volkswagen Golf GTI. Po lifcie, mocniejszy i podobno szybszy i podobno lepszy. Żadnym samochodem tak szybko jeszcze nie wyjechałem z tego garażu, a już żadnym na pewno nie tak szybko na mokrej płycie. I zatrzymał się, ABS działa. Prawda jest taka, że Golf 8, kiedy pojawił się na rynku w 2019 roku, nie zachwycił nas. Był tutaj, mieliśmy jego test i nie zachwycił nas do tego stopnia, że nie mieliśmy wcale ochoty testować wersji GTI ani wersji R. Ale podobno po liftingu tego modelu tyle się zmieniło, tyle rzeczy poprawiono i zmian jest na tyle dużo, że to już zupełnie nowy Golf serii 8, do tego stopnia nowy, że sam Volkswagen mówi, że to Golf serii, a w zasadzie generacji 8,5. Stylistycznych zmian jest tutaj niewiele. W takim standardowym Golfie z silnikiem 1.5 TSI albo 2.0 TDI, bo delikatnie przemodelowano przedni zderzak, delikatnie zmieniono przednie reflektory, delikatnie zmieniono tylne lampy, dorzucono nowe felgi, nowe kolory i tak dalej. Zmian jest więcej we wnętrzu, o nich pogadamy później. Co jest wspaniałe w wersji GTI, to to, że od dziesięcioleci ona ma dokładnie te same akcenty. Zaliczały się do nich choćby czerwone wstaweczki, tutaj na przednim grillu. Zaliczały się do nich choćby takie charakterystyczne wtrącenia w kształcie plastra miodu na zderzaku. Tu dodatkowo wkomponowano w ten sposób światła przeciwmgielne. I fajnie to wygląda, już Wam pokazuję. O, widzicie? I teraz tak to wygląda bardzo ładnie, szczerze mówiąc, tak ładnie, że gdyby to było dozwolone, to bym tak jeździł normalnie za dnia, kiedy jest piękne słoneczko. Mniej podoba mi się świecące logo Volkswagena. Na szczęście z tyłu nie ma ani paska LEDowego dodatkowego, ani to logo nie świeci. Natomiast zmieniono z tyłu rzeczywiście jedną rzecz. Zmieniono wypełnienie lamp, które teraz jest takie charakterystyczne tylko dla wersji GTI. Te szkła tutaj są delikatnie przyciemnione, wygląda to wszystko świetnie. Charakterystyczną rzeczą dla GTI zawsze były literki GTI tutaj z tyłu i na przykład na drzwiach i dokładnie takie nam pozostały. Tutaj pozostały z tyłu. Charakterystyczną cechą zawsze była podwójny wydech. W zasadzie nie podwójna końcówka, tylko podwójny wydech i rzeczywiście tak tutaj jest, bo tu mamy jedną prawdziwą rurę, tu mamy drugą prawdziwą rurę chromowaną. I do tego taki niewielki tam dyfuzorek, który raczej funkcji aerodynamicznej nie pełni, za to pełni ją ten spoiler, który też zawsze był dla GTI charakterystyczny, umieszczony nad tylną szybą. Zawsze GTI był nazywany królem hot hatchy. I nawet Volkswagen wziął to sobie do serca, bo ten lakier czerwony, który też w pewien sposób kojarzy nam się z GTI, nazwano King's Red. Jest po prostu czerwony jak twarz króla po obcowaniu z królową i takich nawiązań tutaj do królewskości tego auta jest więcej, ponieważ felgi, które tutaj widzicie, nazywają się Queenstown, po królowej. I nawiązują te felgi do tych słynnych felg z Golfa 5. generacji GTI z takimi owalnymi 5 otworami. Nie są standardowe niestety. W standardzie dostajecie do GTI 17-calowe felgi. Te są 19-calowe i wymagają dopłaty 7600 zł. Ale jeżeli je zamówicie, takie 19, czy te, czy inne, to jednocześnie musicie dobrać zawieszenie adaptacyjne DCC, które kosztuje dodatkowo 4000 zł. Więc jak chcecie takie felgi, to musicie wydać 11 000 zł z kawałkiem. Niemniej pasują moim zdaniem idealnie, są śliczne. Co w ramach liftingu jeszcze zmieniono w GTI? Inaczej, czego nie zmieniono? Nie zmieniono na przykład wysokości samochodu, ponieważ na zawieszeniu jest obniżony względem standardowego Golfa o 15 mm. Ma sportowe zawieszenie. Taka sama wysokość jest, jeżeli zamówicie sobie, to płacicie do tego adaptacyjnego. To, co zmieniono,
to zmieniono moc, ponieważ w GTI przedliftowym mieliśmy tutaj 245 koni mechanicznych, teraz jest ich o 20 więcej, czyli łącznie 265. Nie zmienił się natomiast moment obrotowy, nadal mamy tutaj 370 Nm. Wszystko oczywiście wędruje naprzód za pośrednictwem skrzyni biegów DSG 7-biegowej. O ile przed liftem można było sobie GTI zamówić jeszcze z manualem, to po lifcie jedyną opcją jest DSG dwusprzęgłówka. Ale to auto występuje też jeszcze w wersji Club Sport, droższej o 4000 zł zaledwie, i wówczas tutaj macie 300 koni mechanicznych i trochę inną felgę, bo 18-calową, i dopłata do tej felgi wówczas wynosi nie 7600 zł, a jedynie 4000 zł. Więc rzeczywista różnica pomiędzy zwykłym GTI a GTI Club Sportem to zaledwie 1000 zł. Za 1000 zł możecie mieć dodatkowych 35 koni mechanicznych, natomiast moment obrotowy się nie zmienia i reszta samochodu też się nie zmienia. Hamulce, zawieszenie, wszystko jest takie samo. No i z przodu znajduje się też elektroniczna szpera w standardzie i w GTI, i w Club Sporcie. Nie mamy tutaj układu Mild Hybrid. I to jest podwójny plus. Po pierwsze, jeździ tak, jak powinno jeździć GTI, a po drugie, nie mamy tutaj nigdzie żadnego akumulatora dodatkowego, co oznacza, że zmieściło nam się koło dojazdowe pod spodem, a jednocześnie podłogę bagażnika możemy sobie obniżyć i wówczas tutaj mieścimy prawie 380 litrów pakunków, co jest niezłym rezultatem jak na zwykłego hot hatcha. Oprócz tego mamy tutaj jakieś boczne kieszenie, mamy gniazdo zapalniczki, mamy oświetlenie LEDowe z jednej strony, mamy fajne wykonanie, mamy tutaj haczyki do zawieszenia, tutaj uchwyty montażowe do zamocowania na przykład jakiejś akcesoryjnej siateczki i mamy też takie klipsiki, które ja bardzo lubię, ponieważ jak jest wyżej podniesiona ta półka i chcemy coś tam pod spodem umieścić, to to nam bardzo fajnie blokuje podłogę. No dobrze, to ile nam tu pakunków teraz wejdzie? Sprawdźmy. Ambitnie podchodzę do zadania, bo mam dwie duże walizy. Raz, dwa, trzy. Do ambitnych świat należy. I zobaczcie, jeszcze jakbyśmy się... O, patrzcie, jeszcze tu ile się miejsca zrobiło. Ludzie kupują SUV-y, żeby spakować się na 2-tygodniowy urlop we 2 osoby albo w 3. A tutaj do Golfa GTI wchodzą nam 2 duże walizki, 1 mała. W 4 osoby lecicie sobie na wakacje w ciepłe kraje. W ogóle bez najmniejszego problemu. Przecież tyle, co... Krótkie gacie wieziecie i krótkie t-shirty, nawet nie musicie jednej kurtki ze sobą zabierać. Ale nawet jakby przyszło wam we 2 osoby pojechać na zimową wyprawę, to i tak się spokojnie spakujecie tutaj na ferie do tego bagażnika. Bardzo praktyczny, bardzo ustawny. Nawet jakby przyszło wam, podejrzewam, 2 walizki wrzucić. Tak, jedna na drugą. To prawie wchodzi, prawie, bo tutaj nam się ta półeczka tak nie domknie ładnie, ale może się... Naprawdę. Polecam. SUV-y są bardzo praktyczne. Do SUV-a wchodzi zdecydowanie więcej zawsze. Problem polega na tym, że SUV może mieć 600 litrów bagażnika, ale zdarza się, że ten bagażnik jest tak płytki i tak mało ustawny, że musicie się pakować albo w miękkie torby, albo w takie kabinówki, żeby dobrze ten bagażnik zagospodarować. Tutaj jakbyście tych dużych nie położyli, to one, proszę bardzo, wchodzą, zamyka się, otwiera się. Wow! A jak tylko weekend na narty, to proszę, składacie sobie wtedy podłokietnik, tam do środka przewozicie 2 pary nart i jeszcze po bokach sobie umieszczacie buty narciarskie, ciuchy i jesteście w stanie we 2 osoby wyskoczyć sobie na weekend na narty. Siedzę teraz dobrze, maksymalnie jestem opuszczony, mogę siadać z tyłu. Wiadomo, że spektakularnie dużo miejsca tutaj nie będzie, bo to skromna długość samochodu, zaledwie 4,30, skromny rozstaw osi. Niemniej i tak jak na rosłego chłopa, który siedział tam przed chwilą, to i tutaj mam sporo miejsca. Zobaczcie, kolana swobodnie, nie wiem tutaj, który mi umieścił jeszcze jakiegoś, dziadostwo, ja wyjmę to na potrzeby nagrania.
Proszę, maj tam sobie, tam pod fotelem mam sporo miejsca na stopy, wysokie oparcie tej kanapy, nad głową jest miejsce, ponieważ szklany dach jest tutaj króciutki i cała jego roletka kryje się w tym miejscu, więc nad głową naprawdę jest znośnie, owszem, dotykam dachu, ale to nie jest też tak, że muszę tę głowę przekrzywiać, żeby w ogóle tutaj się zmieścić, tyłek podsunięty tam do końca. Wyprofilowanie tej kanapy jest takie, że spokojnie osoby do 1,70 m, 1,80 m naprawdę będą tutaj jechały w komfortowych warunkach. Do tego dużo praktycznych takich rozwiązań, jak choćby tu. Jak choćby tu mogę sobie umieścić telefon. Tam oczywiście mogę go wrzucić. Jest trzecia strefa klimatyzacji w standardzie. Są dwa gniazda USB-C w standardzie i to o mocy 45 W, więc naładujecie tym nawet laptopa, a nie tylko telefon komórkowy. Tam z przodu są kolejne dwa gniazda USB-C, również 45 W, więc ładowarki są naprawdę szybkie. I to, co mi się bardzo podoba, to ta klasyczna, znowu nawiązująca do wcześniejszych Golfów GTI, kraciasta tapicerka. To jest przyjemny materiał, bardzo łatwy w czyszczeniu, jest standardem i naprawdę choćby dla niego warto kupić GTI. Zobaczcie, jak ładnie tutaj oprzyto te fotele. Tu jest skórka, oczywiście skórka fałszywa, to znaczy nieprawdziwa, to znaczy sztuczna, to znaczy eko, wegańska. Już określeń tyle wymyślono na nieprawdziwą skórę, że sam jestem w szoku. Natomiast to wszystko, ten cały materiał, jest to po prostu ładne, przyjemne, miękkie, fajne w dotyku. Podobnie jak na przykład to wykończenie taką alkantarką. Tu miękkie, tutaj wyłożony schoweczek, przyjemną wykładziną. Niestety boczki tutaj na górze, w tylnych drzwiach są plastikowe i tu niżej też już jest plastik. Do pełni szczęścia. Brakuje tylko tego, żeby przynajmniej pod szybie było miękkie. Na szczęście w przednich drzwiach miękkie jest. Charakterystyczną cechą GTI i tylko tej wersji jest ten pulsujący na czerwono przycisk Start-Stop. W momencie, kiedy otwieracie drzwi, to on mryga i dopóki nie odpalicie samochodu, to będzie sobie mrygał. Tych charakterystycznych cech więcej jest także tutaj w środku. Taka grafitowa podsufitka na przykład. Ta wstawka Carbon Grey, która jest bardzo ładna, fajna, przyjemna w dotyku. Dopiero jak stukniecie, to słychać, że to jest bardziej plastik. Ona jest też tutaj w bocznych drzwiach. Szkoda, że nie zastosowano jej tutaj w konsoli środkowej, tylko jest mnóstwo piano, które będzie się rysowało, na którym widać każdy odcisk palca, na którym widać kurz. Wyposażenie standardowe jest bardzo dobre, bo macie już tak cyfrowe zegary. Macie ten duży, prawie 13-calowy ekran, w którym poprawiono zdecydowanie, znaczy sam ekran jest nowy i nowe multimedia, nowy interfejs, ale też poprawiono tutaj te przyciski odpowiadające za regulację temperatury, za zwiększanie i zmniejszanie głośności. I one dodatkowo zyskały podświetlenie i działają fajnie. Same multimedia wreszcie też działają porządnie, są już takie jak choćby w nowym Passacie albo w ID.7 i naprawdę działają rewelacyjnie. Są ładne, proste, przejrzyste, można sobie poukładać tutaj te klocuszki tak jak się chce. Dla mnie trochę za dużo kolorów, dodatkowo te kolory oczywiście możecie sobie tutaj zmieniać, bo przecież macie ambiente i sobie, o proszę, desire i wtedy się zmieniają i zegary tutaj i zmienia się tutaj oświetlenie tego wszystkiego. Jak sobie wejdziecie w indywiduala, no to w indywidualu to możecie w ogóle, zobaczcie jak tutaj co się dzieje na zegarach. Wszystko od różowego przez fioletowy, niebieski, seledynowy, sino-papuziaty, no wszystkie kolory świata tutaj są. Ja nie dobrałem takiego, który by mi pasował, bo ja bym wolał, żeby to wszystko było stonowane, czyli białe, ale jak przejadę na biały, to mam czerwone. Nie wiem jak to zrobić, ale może wy wiecie, to sobie do tego dojdziecie. Klimatyzację tutaj też bardzo fajnie się obsługuje, bo choć jest dotykowa, to naprawdę cały czas ten dolny panelik tutaj nam się wyświetla, więc można sobie tutaj to ustawiać. Jak chcecie wejść w bardziej zaawansowane ustawienia klimatyzacji, to cyk i tutaj sobie ustawiacie. Więcej jest oczywiście ta funkcja smart, czyli na przykład schłodzić stopy, ogrzać stopy, więcej świeżego powietrza, więcej nieświeżego powietrza i tak dalej. Mnie to naprawdę odpowiada, to jak to tutaj działa. Jeszcze intensywność nawiewu też można zmieniać, tylko ją wtedy się zmienia tutaj z poziomu tego auto. Więc to się zmieniło na plus. To się zmieniło na plus, ponieważ kierowniczka, która też jest charakterystyczna dla GTI, z czerwonymi akcencikami, z czerwoną niteczką, świetnie leżąca w dłoniach, delikatnie spłaszczona od dołu i nie ma nareszcie haptycznych przycisków, tylko są klasyczne
Przyciski, ludzie na to narzekali, Volkswagen doszedł do wniosku, ok, to zmieniamy, zmienił i wyszło to na dobre. Przyciski do szyb pozostały też na szczęście klasyczne. Wybierak skrzyni biegów nie powędrował tu na kolumnę kierownicy, jak choćby jest w nowym Tiguanie, tylko jest tutaj w tym miejscu. W standardzie dostajecie też nie tylko te wspomniane 2 gniazda USB-C, ale też fajnie ukrytą ładowarkę indukcyjną, która znajduje się tutaj. Wrzucacie sobie telefonik, możecie go zasłonić, chociaż mój to jest za wielki, żeby go tutaj zasłonić, więc musi być chyba tak otwarte. Jeszcze ma... Nie, o proszę, tak jak będzie, to jeszcze tutaj znajduje się półeczka, na której coś możecie sobie umieścić. Generalnie mam wrażenie, że względem Golfa przedliftowego dużo rzeczy tutaj poprawiono. Zarówno jeżeli chodzi o intuicyjność obsługi, jak i o jakość i użytych materiałów i montaż tego wszystkiego. To naprawdę sprawia wrażenie solidnego. To jest nawet wszystko mięciutkie tutaj, przyjemne. Bardzo dobre wyposażenie standardowe, bo tak jak powiedziałem, i to macie w standardzie, i to macie w standardzie, i indukcyjną macie w standardzie, i 3-strefową klimatyzację. Za podgrzewanie foteli trzeba dopłacić 2000 zł. Wówczas podgrzewana jest również kierownica. O, tutaj tym jednym przyciskiem włączacie podgrzewanie, nie trzeba zagłębiać się tam w menu. Jeżeli chcielibyście mieć fotele jeszcze z wentylacją, z masażem i elektrycznie sterowane, to musicie dopłacić 11 700 zł do skórzanych foteli. Wtedy to jest komplet, czyli wentylacja, ogrzewanie, elektryczne sterowanie, elektryczna pamięć tego fotela kierowcy i prawdziwa skórka Wiena. Kształt fotela jest podobny, ale też ma inną tapicerkę i ja bym jednak zostawał przy charakterystycznej dla GTI krateczce. Bardzo mi się ona podoba. No dobra, ale to jak Golf GTI wygląda to jedno, a inna sprawa jak jeździ. Się zobaczy teraz. To, za co lubiłem każdego Golfa GTI, to nie tylko ten design specyficzny wyłącznie dla niego, to nie tylko te dodatki, to nie tylko te 200... potem 225, potem 245, a teraz 265 koni mechanicznych. Lubiłem go przede wszystkim za to, że to był zwykły, normalny, fajny Golf do codziennej jazdy, a kiedy trzeba było, to za... I wyobraźcie sobie, że pod tym względem absolutnie nic się nie zmieniło. Owszem, bywały wersje takie jak TCR czy właśnie Club Sport, które były bardziej radykalne w odbiorze, ale ta podstawowa wersja GTI zawsze była przyjazna dla użytkownika. Jak trzeba było, to szybko jechaliście, ale jak sobie jechaliście w trybie Eco, Normal czy tam Comfort, to wszystko odbywało się tak jak powinno. Tutaj w trybie Eco mamy oczywiście tryb żeglowania, ale nie wyłącza silnika. Kładziecie nogę na pedale gazu i owszem, mija ta sekunda, półtorej, zanim auto zacznie przyspieszać, ale nie jest to tak bardzo uciążliwe jak w systemach mild hybrid, gdzie wyłącza Wam ten silnik w grupie Volkswagena i potem zanim to wszystko się na powrót uruchomi, to ta przerwa jest bardzo odczuwalna. Tutaj mamy już to DCC, czyli Dynamic Chassis Control, czy jak to tam się nazywa, czyli zawieszenie sportowe. I teraz zobaczcie, mamy ile ustawień jego. Można sobie całkowicie je wyłączyć i teraz jedziemy w komforcie. To mówimy oczywiście o trybie indywidual, bo w sporcie ono będzie maksymalnie sztywne. I pomimo tego, że jest 15 mm niższe od tego w normalnym Golfie, to jest naprawdę względnie komfortowe. Czujecie, że jedziecie autem o sztywniejszych nastawach tego zawieszenia, amortyzatora i sprężyny, ale naprawdę wybieranie nierówności na takiej drodze jak tutaj jest super. To jest raz. Dwa, to zawieszenie jest ciche. Auto zostało zaskakująco dobrze, jak na kompakt, wyciszone tam od spodu. Natomiast jak sobie to tutaj przesunę, no to różnica, powiem Wam, jest kolosalna. To jest auto, w którym tę różnicę odczuwam, naprawdę odczuwam. I jak Wam nie odpowiada, jak jest tutaj w tym ustawieniu za bardzo komfortowy, a w tym ustawieniu za bardzo sportowy, to przesuwacie sobie wtedy na środeczek. Ale jedziemy po zwykłych drogach teraz. O, czasami się włącza ten komunikat, więc sobie wchodzimy w tryb jeszcze raz Eco. I zobaczcie, jadę sobie właśnie, o, tak spokojnie, 50 na godzinę, zdejmuję nogę z pedału gazu, on od razu wchodzi w tryb żeglowania. W ogóle
moment. Kładę nogę na pedale gazu, mija te 1,5–2 sekundy, zdejmuję nogę z pedału gazu, znowu od razu wchodzi w tryb żeglowania, mimo że podkręciłem go do 5000 obrotów. Znowu kładę, próbuję więcej wykrzesać z niego, zdejmuję nogę z pedału gazu i od razu mi wchodzi w tryb żeglowania. Wolałbym rozwiązanie takie, że gdy auto czuje, że nagle więcej gazu dostaje, to gdy zdejmę nogę z tego pedału gazu, to jeszcze przez kilka sekund, żeby mi przytrzymało te wyższe obroty, bo już znowu będę chciał dodać gazu. Natomiast jak wejdę w tryb komfort i zdejmę nogę z pedału gazu, to już nic takiego się nie dzieje. On już sobie, zobaczcie, trzyma teraz te 2,5–3 i każde dodanie gazu to jest odjazd samochodu do przodu. I ja to lubię. W starym, klasycznym, dobrym stylu. Tak powinno jeździć GTI. Więc jeżeli chcecie rzeczywiście oszczędzać paliwo, to jedziecie w tym Eko, mając świadomość tego, że on będzie Wam ten bieg jałowy wrzucał podczas jazdy. Natomiast fajne jest to, że te 370 Nm tutaj powodują, że już jak macie 1600–1700 obrotów i kładziecie nogę na pedale gazu, to on nie redukuje biegu, tylko on przyjemnie i dynamicznie zaczyna przyspieszać. Masa nie jest wielka, bo waży niespełna 1,5 tony, co w dzisiejszych czasach uznać należy za naprawdę lekkie auto, więc to przyspieszenie i te 370 Nm fajnie go od samego dołu ciągną. Zobaczcie, ja tutaj delikatnie położyłem nogę na pedale gazu. To nie jest tak, że ją wcisnąłem w opór. To jest dosłownie 5–10% ją wcisnąłem, a on od razu chce jechać. Jest taki spontaniczny, fajny. Wiele samochodów dzisiaj jest zduszonych przez te mild hybrydy. Mają po 300–400 koni mechanicznych, ale zaczynacie nimi jechać i Wam się wydaje, że ciągną za sobą kotwicę. Bo jak wyłączy ten silnik, bo jak naciskacie pedał gazu, to ta przepustnica w silniku benzynowym ledwie się otwiera, żeby tam jak najmniej powietrza się dostało, żeby broń Boże nie wzrosło zużycie paliwa i żeby broń Boże 2 gramów CO2 więcej nie wyemitować. Tutaj nic takiego nie ma. Temu autu się chce jechać. Już w trybie komfortowym. To jest naprawdę niesamowite uczucie. Kiedyś oczywiście było tak w każdym hot hatchu, ale dzisiaj tak zachowujące się auta to prawdziwa rzadkość. To, co jest jeszcze fajne, to dźwięk. Dźwięk i to nie tyle dźwięk silnika, bo jego słychać dopiero jak mu mocniej tam przyciśniecie i to jest fajnie brzmiący 4-cylindrowy, 2-litrowy silnik. Ale jak jedziecie spokojnie, to słyszycie, jak to tam z tyłu poburkuje. I to jest takie przyjemne, fajne poburkiwanie. O. Ja ten dźwięk bardzo lubię. Ono nie jest takie natarczywe, nie jest męczące, po prostu słyszycie, że jedziecie trochę innym Volkswagenem. Do wersji Club Sport dodatkowo można dokupić sobie pakiet, on się chyba nazywa Performance, nie chcę skłamać, ale w skład tego pakietu wchodzi też tytanowy wydech i ciekaw jestem, jak on wtedy tam brzmi. No i pojawia się też wtedy gdzieś tam głośniczek z przodu, który wzmacnia dźwięk tego silnika spalinowego, ale wzmacnia moim zdaniem w taki dosyć naturalny sposób. Nie jest to sztuczne, tak jak czasami bywa w samochodach. Powiedziałbym, że po prostu tak jakby faktycznie do kabiny przenosi więcej dźwięku tego prawdziwego silnika. Oczywiście jak będziecie wykorzystywali pełnię jego możliwości, no to spalanie będzie takie, czyli wyniesie na przykład 13 litrów. Wystarczyło nam kilka dynamiczniejszych przyspieszeń, posłuchanie sobie tego silnika, jazda w trybie komfortowym, no i skończyło się takim wynikiem. 120. I pomimo, że pada, pomimo, że jedziemy betonową nawierzchnią, to jest naprawdę bardzo przyzwoicie ten samochód wyciszony. Tak jak powiedziałem, i od zawieszenia, i od silnika, i od szumów powietrza, i szumów deszczu aktualnie również. Naprawdę fajnie jedzie i fajnie znowu mu burczy ten wydech tam, delikatnie. Tak w sposób taki nienarzucający się, tak bym powiedział. Tutaj wejdziemy sobie w Eko i sprawdzimy, jakie będziemy mieli zużycie paliwa przy 120 km średniej. Teraz jak zdejmę nogę z pedału gazu, on oczywiście też wejdzie sobie w tryb żeglowania, proszę. O. Fajne jest to, że to ogrzewanie, słuchajcie, ma aż 3 stopnie grzania. Nie to, że tylko włączone i wyłączone, tylko 3 różne stopnie. Nie zdarzyło mi się, czy to w Passacie, którego testowaliśmy, czy w ID.7, czy w Tiguanie, żeby te nowe multimedia się zawieszały, co było skazą ogromną w Golfie 8 generacji, bo tam to absolutnie nie działało tak, jak powinno. Działało
zacinało się, przycinało, jedno nie działało, to się wyłączało, tam się programowywało, a w ID3 to już w ogóle była katastrofa. Tutaj jest lepiej. Natomiast ten fragment tutaj przeszkadza mi i czuję to już po przejechaniu tych 10-15 km. Tu mnie po prostu boli. Tu, na wysokości piszczela. W kompakcie mam tak, że dotykam piszczelem, w SUV-ach często mam tak, że dotykam kolanem. I lubię, albo jak jest to miękko odbite, albo wyprofilowane w taki sposób, że nie czuję, że tu trzymam nogę. Tutaj ta konsola środkowa, jak na kompakt, w tym miejscu jest dosyć szeroka, więc siłą rzeczy zawsze będę przy takiej pozycji optymalnej za kierownicą dotykał nogą i niestety, ale to odczuwam. Za to zużycie paliwa przy takiej normalnej, spokojnej jeździe jest więcej niż satysfakcjonujące, bo jak go nie pałujecie, tylko lecicie sobie te 120 km na godzinę, to zobaczcie, 6,5 literka. I jak to będzie autostrada, to będzie nadal akceptowalne 8 litrów, akceptowalne też z tego względu, że przejedziecie na jednym zbiorniku paliwa bez problemu, te 600 km jeszcze zostanie Wam rezerwa, nawet jadąc z prędkościami autostradowymi. Więc naprawdę tutaj oczywiście i masa, i gabaryty, i CX robią swoje. Ten CX tutaj to 0,27 albo 0,28, więc bardzo przyzwoity jak na kompaktowy samochód. No i kończy się to tym, że macie to spalanie w bardzo rozsądnych wartościach. Natomiast no nie zrobimy 5,9 do setki przednionapędowym samochodem na mokrej nawierzchni. Tego jestem absolutnie pewien. To przyspieszenie poprawiło się względem wersji przedliftowej, między innymi dzięki temu, że mamy 20 koni więcej, czyli 265 zamiast 245. No ale w tych warunkach jest to absolutnie nie do zrobienia. Tego musimy wszyscy mieć świadomość. W czteronapędowych samochodach jest takie prawdopodobieństwo, że uda nam się zrobić taki wynik, bo one się odpychają z miejsca, tą moc mają rozłożoną dobrze pomiędzy przodem a tyłem, więcej tej mocy można wtedy na tył przekazać, ta oś jest dociążona. No w ośce w momencie przyspieszania ta przednia jest odciążana, więc siłą rzeczy pojawia się mniejsze tarcie z przodu i dupa. Ale kto wie. No dobra, to co? Tryb sportowy na pewno. O, już zaczął burczeć, ładniej. jest ESC off. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyśmy jechali z ESC off. Może go aktywuję w ESC Sport. Próba numer 1. Program Launch Control aktywny. Na mokrym? Przednionapędówka? 6,54? No brawo! 7 sekund mówiłem, a on 6,5 i fajnie działa ten Launch Control, powiem Wam. A teraz spróbujmy na przykład z ESC wyłączonym całkowicie. A, potwierdzić, potwierdzam. I uwaga. Tam mieliśmy ESC w sporcie. Przytrzymuję mu, słuchajcie, te obroty w takim zakresie, żeby ta przednia oś jak najmniej się faktycznie ślizgała. No niewiele gorzej, 6,66. Nadal mieścimy się w 7 sekundach. To teraz jeszcze pojedziemy w ostatnim trybie, mianowicie w trybie z włączonym całkowicie systemem ESC. Fajne jest to, że te skróty, zobaczcie, pojazd i od razu możemy sobie ten ESC aktywować. We wcześniejszym systemie trzeba było wchodzić w jakieś opony, naciskać, przytrzymywać, a tutaj macie to od razu dostępne. To też jest spora zaleta tych nowych multimediów. I co, resetujemy się i sprawdzamy się raz jeszcze, tym razem z włączonym ESC. Nie ma już, zobaczcie, procedury startu. No i to nieważne, czy macie włączony, wyłączony ESC, będzie to 6,5, 6,6 sekundy, teraz 6,64. Bardzo dobry wynik jak ja na mokrą nawierzchnię. Spokojnie, moim zdaniem, te 6 sekund jest do uzyskania i do wyciągnięcia w momencie, kiedy macie sucho. I teraz jeszcze jeden pomiar zrobimy tak z czystej ciekawości, bo przecież GTI kupujecie po to, żeby zmierzyć się z samochodami i kierowcami czasami mocniejszymi od siebie, kiedy
stoicie sobie na przykład na skrzyżowaniu i ktoś podjeżdża do Was, widzi, że macie GTI i próbuje się z Wami zmierzyć. No ale wtedy przecież nie macie czasu wyłączyć ESC albo wyjść w tryb sportowy. Nie macie czasu uruchomić trybu sportowego, tylko postanawiacie sobie sprawdzić go po prostu startując ze świateł ze zwykłego trybu Eco. Przepraszam, komfort. Eco lepiej nie. I w wielu autach jest tak, że one są bardzo zmulone na początku. A ja ciekaw jestem, jak to będzie w tym przypadku naszej Golfiny. To co? Start? Tryb komfort. Po prostu stoicie na skrzyżowaniu, hold i nagle postanawiacie ruszyć. Na mokrym, zaznaczam. No fajne jest, słuchajcie, ta szpera działa fenomenalnie. I co? I tryb komfort, hold i 6,56. Golfowi GTI nie robi absolutnie żadnej różnicy. To, czy jesteście w trybie sportowym, czy w trybie komfortowym. To, czy macie ESC w trybie sportowym, całkowicie wyłączone, czy całkowicie włączone. Być może zmieniają się te parametry w momencie, kiedy jest sucho, ale w takich warunkach on ma to w dupie. On po prostu wie, że jest GTI i jak położycie nogę na pedale gazu, to ma zapadalać. I to po prostu robi. W szoku jestem, jak to auto dopracowano. Bo nie ma tutaj mild hybryda, nie ma tutaj w tym aucie nic irytującego w czasie jazdy. Jak nie jedziecie w trybie Eco, tylko w komforcie, to jest prawdziwy Golf GTI. Nawet nie musicie wrzucać sportu, żeby poczuć filozofię tego samochodu, która zawsze mu towarzyszyła. Czyli ma być sportowo, ma być radośnie, ma być spontanicznie. On ma fajnie skręcać, fajnie przyspieszać, być dynamiczny, dawać frajdę z jazdy, a jednocześnie ma nie męczyć. Jednocześnie ma być komfortowy w codziennym użytkowaniu i wszystko to w tym aucie jest. Bardzo doceniam to, że tak fajnie Volkswagen podszedł do tych literek GTI znowu. Nie kombinowali, nie filozofowali. Po liftingu to auto bardzo zyskało. Jestem naprawdę mile zaskoczony i to jest kolejny Volkswagen, którym jestem miło zaskoczony. Naprawdę fajne GTI. I co więcej, za 183 000 złotych dostajecie naprawdę dobrze wyposażone auto, bo już ma ten ekran, cyfrowe zegary, ma nawet LEDy z przodu, te Matrix IQ LED, czyli najwyższe, jakie możecie w Golfie mieć. Ma ładowarkę indukcyjną, 4 szybkie gniazda USB-C, tę tapicerkę, którą tutaj widzicie, lampy tylne LEDowe z funkcją powitania, pożegnania, możliwością różnych ustawień. Tą tapicerkę, to już mówiłem, takie koło kierownicy. Możecie sobie dokupić oczywiście parę rzeczy. Harmana Kardamona bym tutaj sobie wziął za te 4000 zł, choć to audio gra przyzwoicie. Mnie IDA do życia nie jest potrzebna, ja sobie radzę w życiu sam. Nawigacja też nie jest mi potrzebna w momencie, kiedy mam Apple CarPlay. Nie jest mi potrzebny szklany dach. Bezkluczykowy dostęp macie w standardzie. Kamery 360 stopni w aucie, które ma 4,30. No come on, jak ktoś kupuje Golfa GTI, to potrafi chyba nie tylko jeździć, ale potrafi też zaparkować tego Golfa GTI. Więc bym nie szalał. W standardzie jest kamera cofania i czujniki parkowania. To jest ważne. Więc naprawdę za dosłownie 185... No, felgi bym brał, przepraszam. Felgi fajniejsze bym wziął. No ale jak wezmę felgi, to już muszę mieć adaptacyjny zawias, w związku z czym dopłacam te 11 000 złotych z kawałkiem, prawie 12. Rachunek zamyka nam się w kwocie 195 000 złotych. Za Golfa GTI. Kiedyś to byłoby dużo. Dzisiaj, na tle dzisiejszych cen, to wcale nie jest spektakularna wartość, tak bym powiedział. A to auto, które jest naprawdę dobrze wyposażone, które ma te literki GTI, to naprawdę dobra cena. Natomiast jeszcze lepsza cena jest tego Club Sporta, bo uwzględniając te felgi, o których wspomnieliśmy, dopłacacie do niego tylko 1000 zł i macie 300 koni mechanicznych. Przyspieszenie do setki jeszcze się poprawia do 5,7 sekundy. Więc z jednej strony dużo, z drugiej, jak za legendę, jak za hot hatcha, czyli wymierający gatunek, to wydaje mi się naprawdę przyzwoitą kwotą. I to też w Volkswagenie się zmieniło, bo kiedyś szarżował z cenami, a dzisiaj fajnego Volkswagena możecie mieć w cenie Skody. A dzisiaj nie kupicie Skody taniej niż Volkswagena.